Cześć! Z tej strony Ola z szydełkarni.pl i tutaj duże oko i duży nos. Co to jest? To kapibara! Długo czekaliście pewnie na ten filmik na kanale. Ja też długo się do niego zabierałam, ale zrobiłam, jestem mega zadowolona z tej kapibary, więc co? Zobaczmy, co będzie nam potrzebne. Więc dzisiaj potrzebujemy szydełko, u mnie jest to 3,5 mm i do tego tylko 2 kolory włóczek, czyli taka beżowa, można powiedzieć, że jest beżowa, prawda? Oraz brązowa, oczywiście numery kolorów w opisie filmiku. Do tego oczywiście ostre nożyczki, które nie poszarpią nam włóczki, a dobrze ją obetną. Igła, jak zwykle tempa, taka, która nie skrzywdzi nam palców, a przy zszywaniu części wejdzie pomiędzy półsłupki, pomiędzy nitki, a nie wejdzie jakby prosto w nitkę, która ma nam z 3-4 takie oddzielne, czyli nie wejdzie nam w środek włóczki, tylko wejdzie nam pomiędzy półsłupki, tam gdzie powinna. Co jeszcze? Dzisiaj bezpieczne oczy. Bezpieczne oczy, rozmiar 12 mm, czyli dość duże. No ale ta nasza kapibara będzie miała takie duże, błyszczące oczy, dlatego tak sobie stwierdziłam. Sprawdzałam mniejsze i jakoś mi się to po prostu nie widziało. Więc dzisiaj mamy 12. Oczywiście znacznik. Znacznik u mnie jest to zazwyczaj kawałek kordonka, który sobie przekładam z rzędu na rząd, tak hop, hop, hop. Widać to? Ale zwykłe znaczniki jak najbardziej również, ale moim zdaniem to one są po prostu bardziej problematyczne, bo trzeba je za każdym razem odpinać i zapinać. I jest to strata czasu, a taki kawałek kordonka to się po prostu przełoży i on jest. I łatwiej się liczy dzięki temu też rzędy. Zresztą zobaczycie w trakcie filmiku. Co jeszcze? Oczywiście wypełnienie, kulka silikonowa, fajna, nie uczula, nie kruszy się, a po wypraniu wraca bardzo szybko do swojego kształtu, bardzo długo żyje, jeżeli można to tak nazwać. Po prostu jest wytrwała, wytrzymała i jest the best. Gdzie ją znaleźć? Pasmanteriach jako wypełnienie do maskotek albo w sklepach z wyposażeniem do domu. Tam często w wypełnieniach do poduszek jest właśnie kulka silikonowa, ale jest napisane na przykład rurka silikonowa. Czego nie używamy? Nie używamy żadnych takich posiekanych gąbek, bo one też często są w wypełnieniach do poduszek. Nie. One się zachowują tragicznie, wychodzą, kruszą się, między półsłupkami próbują się wydostać z maskotki, więc nie polecam. A tutaj kulka silikonowa, najlepsze, co może być. Czy my mamy tu już wszystko? Bo zdarzyło mi się parę razy, że o czymś zapomniałam, ale nie. Oczywiście można użyć szpilki, nie są obowiązkowe. Jak ktoś chce, to sobie później połączy. Jak komuś wygodnie bez szpilek, może być bez szpilek. Więc co? Myślę, że mamy wszystko. Szydełko jest, włóczka, wypełnienie. Hop. Ucieka mi ta chmureczka, więc możemy zaczynać. Do ręki bierzemy brązową włóczkę i zaczynamy robić od głowy. Znacznik mam gotowy, przygotowany. Wiem, że nie jest tutaj zbyt mocno kontrastujący, ale ta głowa nie będzie cała brązowa, więc mam już po prostu przygotowany kolor, który będzie bardziej kontrastujący z tym drugim kolorem, czyli z tym naszym beżowym, ale spokojnie, będzie wszystko widać, więc nie ma się o co martwić. Zaczynamy od podwójnego łańcuszka. Co to znaczy? To znaczy, że bierzemy i zanim zrobimy pętelkę, tą pierwszą, taką do tworzenia półsłupków, łańcuszków, musimy odłożyć sobie dalej włóczki. Czyli nie możemy zrobić tutaj tak bliziutko pętelki, hop, tylko musimy zostawić sobie większy kawałek, ale nie musi być aż taki super duży, bo tam jest zaledwie 5 oczek. Normalna pętelka zrobiona i teraz będziemy robić ten nasz podwójny łańcuszek. Tą krótszą, uwaga, zarzucamy ją do tyłu, mam nadzieję, że to dobrze widać, a tą główną od tyłu do przodu.
i przeciągamy delikatnie. Hop, mamy. Bez naprężania robimy kolejne, czyli znowu jedna do tyłu, druga do przodu i znowu przeciągamy. To są 2, trzecie, hop i 4, hop i ostatnie, czyli 5. Zobaczcie, to jest zawsze ta krótsza nitka, ta krótsza do tyłu, ta główna nasza robocza do przodu. Hop i mamy. Nie może być zrobione za ciasno, ponieważ będziemy tutaj obrabiać półsłupeczkami i jeżeli zrobimy za ciasno, to będzie po prostu niewygodnie, za ciasno i będziemy się wkurzać, że ten podwójny półsłupek, podwójny łańcuszek to na pewno nie jest to, co miało być i że jest za ciasno i że w ogóle co za shit. Sorry, ale taka prawda. Więc musi być bardzo luźno, nie za luźno, ale tak, żeby było widać wszystkie te nasze tutaj oczka z jednej strony, tu z drugiej strony, zobaczcie, łezki powstają z 2 stron, to znaczy, że będzie łatwo do przerobienia, nie są za ciasne, jak sobie jeszcze tu teraz włożymy szydełko. Na końcu, po tych 5 robimy zwykłe oczko łańcuszka, ściągamy i ta nitka krótsza, robocza, nie robocza, ta krótsza, taka co mieliśmy tutaj do ją zostawić, jest już niepotrzebna. Już teraz skupiamy się tylko na nitce roboczej. To jest taka, tak jak nitka zostaje nam przy Magic Ringu, tak tutaj też ona zostaje i nic się z nią już nie robi. Ok, co teraz robimy? Przerabiamy. I zobaczcie, bez problemu wkładam tu szydełko, hop, nie miałam problemu i robię na tym półsłupek, czyli narzut, wyciągam, narzut i przez 2 i tak robię na razie 4, więc hop, drugie. Dwa. No, nitko. 3. I 4. I teraz w tym na końcu, w tym ostatnim, robimy aż 3 półsłupki, czyli musimy jakby tutaj zakręcić. Często mam wrażenie, jest to określane jako W, jak są rozpisane i to jest to magiczne W, czyli tutaj właśnie robimy 3 półsłupki jakby w jednym oczku, bo jak sobie popatrzymy, no to tu jest jedno i to jest jakby to samo, więc tu robimy aż 3 półsłupki na samym końcu. Oczywiście od razu możemy jakby to układać i wywijać. Zobaczcie, robię drugi i już mam inaczej robótkę ułożoną. I jak robię ten trzeci, to już mam ją do góry nogami. Hop. Zobaczcie. I tutaj robiłam i zakręciło nam i jesteśmy z tej strony. Teraz robimy 3 zwykłe półsłupki w kolejnych oczkach. Zobaczcie, jakbyśmy robili na zwykłym łańcuszku, to tu by były pojedyncze nitki i byłoby mega niewygodnie. Ale że robimy na podwójnym, to mamy tutaj normalnie całe oczka i też robimy 3 półsłupki. Hop, 2 i hop, 3. A w ostatnim oczku, który nam zostaje, robimy 2 półsłupki, czyli dodawanie. Hopka. O. I mieliśmy 5 oczek, co po obrobieniu dookoła dawałoby nam 10. Ale tutaj zrobiliśmy 3, a tutaj zrobiliśmy 2, czyli dodaliśmy 2, czyli łącznie na końcu tego rzędu powinno być 12 oczek, 12 półsłupków. Co robimy teraz? Zakładamy znacznik, bo będziemy lecieć ślimakiem. Co to znaczy? To znaczy, że nie zamykamy każdego rzędu, tylko bez zamknięcia. Zobaczcie, teraz ja już od razu automatycznie przejdę do pierwszego oczka i będę przerabiać po tych oczkach tutaj, nie zamykając, nie robiąc żadnego oczka ścisłego. Dzięki temu nie powstaje tak zwana blizna, a robótka jest gładka z każdej strony i nie widać, gdzie są początki i końce rzędów. Co robimy teraz? Teraz będziemy dalej dodawać. Więc teraz tak, w pierwszym oczku robimy dodawanie, czyli jak przechodzimy, to już jest kolejny rząd. Ten rząd to już jest rząd numer 2, ponieważ tego naszego podwójnego łańcuszka nie liczymy jako rząd. Pierwszy rząd to był właśnie ten, który tutaj skończyliśmy. Więc teraz w pierwszym oczku robimy dodawanie, czyli 2 półsłupki w jednym oczku. O, tu muszę sobie przeciągnąć, żeby mi nie uciekł ten znacznik. I teraz tak, w kolejnych 3 robię zwykłe 3 półsłupki, czyli hop, pierwszy półsłupek,
Pierwsze oczko to półsłupek, drugie to półsłupek i trzecie to też półsłupek. Teraz robię znowu dodawanie. Hop. Czyli znowu 2 półsłupki w jednym oczku. I po tym od razu znowu zwykły półsłupek. I jakby to, co tutaj zrobiliśmy, powtarzamy znowu. Czyli znowu jest dodawanie, znowu są 3 półsłupki, dodawanie i półsłupek. Więc powtarzamy i spotykamy się na końcu rzędu. Pamiętamy, dodawanie, 3 półsłupki, dodawanie i w ostatnim oczku zwykły półsłupek. O, mamy to? Ok, teraz w tym kolejnym rzędzie robimy znowu dodawanie i znowu Wam pokażę, bo to, co robimy znowu 2 razy. Zarzucam mój znacznik do tyłu. W jaki sposób? W taki, aby nitka robocza była zawsze pod znacznikiem. Widzicie? Tu jest nitka robocza, a znacznik leży na niej. Nie robimy tego odwrotnie, ponieważ wtedy, wiecie, co się stanie? On zniknie. Już w ogóle nie będzie go widać i nie będzie jakby, no, swojego zadania odwalał tutaj, nie? Więc trzeba go zarzucić na nitkę roboczą. Jak teraz robimy? Proszę bardzo, już pokazuję. W pierwszym oczku robimy 1 półsłupek. Hop, mamy to. W drugim oczku robimy dodawanie. Czyli hop, 1 półsłupek i hop, drugi półsłupek w tym samym oczku. Teraz w kolejnych 4 oczkach robimy zwykłe półsłupki. Czyli hop, raz, 2, 3 i 4. I teraz znowu robimy dodawanie. Hopka. I znowu robimy 1 półsłupek. I tę sekwencję powtarzamy jeszcze z drugiej strony, czyli znowu półsłupek, dodawanie, 4 półsłupki, dodawanie i półsłupek. I spotykamy się na końcu rzędu. Ten rząd to jest rząd numer 3, więc nie mamy jeszcze dużo rzędów. I na końcu tego rzędu, jak sobie przeliczycie, to powinno być 20 oczek, 20 półsłupeczków. Ok, przed nami teraz rząd 4 i jak sobie popatrzymy, w jaki sposób jest znacznik, teraz jeszcze tego aż tak nie widać, to zobaczycie, że nieparzyste rzędy kończą się znikającą nitką, a parzyste rzędy po parzystych zawsze jest wystająca. Oczywiście, jeżeli układacie odwrotnie, to będzie odwrotnie, a jeżeli zaczęliście układać znacznik tak jak ja, to zawsze parzysty rząd będzie zakończony widocznym znacznikiem. Ok, zarzucamy znacznik do przodu znowu, hopka i robimy. Jak robimy? Tak naprawdę bardzo podobnie do poprzedniego rzędu. Czyli znowu na początku robimy 1 półsłupek zwykły, hopka. Teraz robimy dodawanie. Teraz robimy w kolejnych 6 oczkach zwykłe półsłupki. Hop, znowu robimy dodawanie, czyli jakby widać, jak dokładnie się spojrzy, to tu też jest dodawanie w poprzednim rzędzie. Hop, dodawanie nad dodawaniem i po tym dodawaniu znowu 1 półsłupek. I oczywiście powtarzamy to jeszcze raz, czyli znowu 1, dodawanie, 6, dodawanie, 1. Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe, więc spotykamy się na końcu tego rzędu. To jest rząd 4 i na końcu powinniśmy mieć 24 oczka, 24 półsłupki. Okej, mamy teraz rząd 5 i to jest ostatni rząd dodawania. Fajnie, nie? Więc zaraz będziemy mieli już szerokość głowy tą maksymalną, więc będzie fajnie. Okej, tu dodawanie robimy ciut tylko inaczej. Znowu robimy 1 półsłupek, tak jak wcześniej. Znowu jest dodawanie, tak jak wcześniej. Ale teraz, hop, hop, dodawanie. Teraz robimy 7 półsłupków. Hop, 7.
Tu mi się coś zahaczyło. Teraz robimy dodawanie. Hopka. I po tym dodawaniu jeszcze 2 półsłupki. Dlaczego tak? Bo chodziło o to, żeby ciut przesunąć to dodawanie, żeby ono nie jechało dalej tak jak było wcześniej, czyli dodawaniami, bo no, nie ma być kwadratowa głowa tej naszej kapibary, tylko ma mieć po prostu taki kształt bardziej spłaszczony, ale nie chodzi o to, żeby była kwadratowa, więc zmieniliśmy troszkę, nie jest dodawanie nad dodawaniem, dzięki temu ten kształt jest nadal tutaj ładnie zaokrąglony, czyli powtarzamy to jeszcze raz. Ja oczywiście mówię 1 półsłupek, dodawanie, 7 półsłupków, dodawanie i 2 zwykłe półsłupki. Na końcu tego rzędu powinny być 28 półsłupków, powinno być 28 oczek, więc robimy, a później będziemy powtarzać, zmieniać kolor i tak dalej, więc przerabiamy 1 dodawanie, 7 dodawanie i 2 zwykłe półsłupki. Ok, skończony ostatni rząd dodawania. Przerzucam sobie znacznik do przodu i zobaczcie, zaraz zmienimy kolor na jasny i będzie troszkę więcej widać, aczkolwiek mam nadzieję, że i tak jest dobrze. Ok, co teraz robimy? Teraz powtarzamy, czyli w rzędzie 6 oraz w rzędzie 7 powtarzamy tę samą ilość, która tutaj jest, czyli robimy po 28 półsłupków w tych kolejnych 2 rzędach, co oznacza, że ani nie dodajemy, ani nic nie odejmujemy, każde oczko przerabiamy 1 półsłupkiem, dzięki temu powtórzymy i będzie dokładnie tyle samo półsłupków, więc spotykamy się teraz na końcu rzędu 7. Hop. Ok, mamy 7 rzędów. Zobaczcie, przy powtarzaniu od razu ten kształt nam się nieco zmienił, ale tak ma być, więc to jest wszystko dobrze. Mam już jasną włóczkę w ręku, to znaczy, że w rzędzie 8 zmieniamy kolor na jasny. W jaki sposób to robimy? Najprostszy, jaki jest możliwy, czyli spruwamy ostatni półsłupek, co oznacza, że znacznik też musi się cofnąć. Spruwam go i robię go dwukolorowego, czyli wbijam się, wyciągam nitkę, ale ten narzut robię już z jasnego koloru. O, zobaczcie. I przeciągam, zarzucam znacznik do przodu. Znaczniku, gdzie jesteś? O. I możemy sobie jeszcze tą ciemną tu poprowadzić jakby, zobaczcie, czyli że ja ją tutaj trzymam, a robię już w całości jasne półsłupki, czyli już się wbijam, tu sobie ją poprowadzę, czyli że ona jest na tych oczkach jakby, a dookoła robię już jasne półsłupeczki. Zobaczcie, hop, tu jeszcze można sobie raz, dzięki temu po prostu jak ją obetniemy, to ona nie będzie w tym miejscu wystawała, tylko kawałek dalej, czyli będzie trzymana, nie ucieknie. Tą, którą mamy tutaj, będziemy trzymać w tym miejscu, czyli jak będziemy dochodzić do końca tego rzędu. No dobra, więc robimy na jasno. I teraz tak, przez kolejne rzędy, czyli to mamy 8, a spotykamy się dopiero na końcu 15, przerabiamy jasnym kolorem, tak jak było, czyli te 28 półsłupków. No jedyna różnica to jest tu, że tutaj po prostu w tym 8 zmieniamy kolor i robimy jasnym, ale już w kolejnych rzędach, aż do rzędu 15 po prostu przerabiamy tak jak wcześniej, czyli powtarzamy 28 oczek, 28 półsłupków i spotykamy się na końcu rzędu 15. Tam będziemy już kształtować tą głowę. No przecież to jest tylko kawałek. No dobra, więc przerabiamy po 28 aż do 15 rzędu i tam się właśnie spotykamy. Mamy to. Zobaczcie, jasne rzędy skończonych. Ile tam było? 15 rzędów. Zobaczcie, znacznik znacznie lepiej widać. Znacznik. Dziwnie to zabrzmiało. Mam też oko. Dlaczego? Ponieważ za chwilę zaczniemy odejmować i ta przestrzeń na zamontowanie oka po prostu nam się mocno zmniejszy i będzie to niezbyt wygodne. W jaki sposób montujemy oczy i gdzie je montujemy? Ja jak sobie policzyłam,
to jest to między 11 a 12 rzędem. W jaki sposób to liczę? Od znacznika, czyli 2, 4, 6, 8, 10 i wiem, że 10 jest do znacznika, a od znacznika już jest 11, więc mam tutaj 11, a u góry 12, więc między 11 a 12. W którym miejscu? Jak sobie złożymy na pół, patrząc względem tutaj naszego początku, czyli tego podwójnego łańcuszka, hop, 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 składamy na pół i liczymy sobie od brzegu 5 półsłupków, czyli jest 1, 2, 3, 4, 5 i montujemy to oko. W którym miejscu drugie? No drugie jak najbardziej równo z drugiej strony, prawda? Ale jest na to inny sposób, jak spłaszczymy jakby w przeciwległym kierunku, ojejku, dobrze chyba, to licząc od tego oka 9, czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i ja wiem, że poczekajcie, bo tu mi się coś zgubiło. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wiedziałam, że to oko montujemy za 9 półsłupkiem, tak samo między 11 a 12 rzędem. Tak, u mnie jest akurat przestrzeń, bo przed chwilą sprawdzałam, czy to oko będzie dobrze tu wyglądało. I pamiętając, że no teraz mamy dość płaskie, ale później po włożeniu wypełnienia ta nasza kapibara no będzie bardziej przestrzenna i zobaczcie, wychodzi nam to naprawdę dość równo. Nie wiem, czy nawet nie mogłaby być, nie wiem, o jeden rząd niżej. Nie jeden rząd, tylko jeden półsłupek, ale chyba tak zostawię. Jakoś tak, chociaż jak tak sobie spłaszczę, czy to jest idealnie? No nie jest niby, a jak zrobię o jedno mniej, to pewnie zaraz będzie dziwnie. Dobra, ja tak zostawiam, czyli przestrzeń 9 półsłupków i montuję. Nie no naprawdę, teraz sobie myślę, że jednak może być za 10. Zobaczcie. Hop. Przekładam. I jak to wygląda teraz? No dobra. Jest lepiej, czyli jednak przestrzeń 10 półsłupków między oczami. Sorry, że tak wam motam, ale no, to jest na żywioł czasem tutaj, więc sprawdzam niektóre rzeczy, przyznaję, sprawdzam niektóre rzeczy dopiero nagrywając. Ok, montujemy oczy. To jest mega proste. Jak oczywiście ma się zatyczki, które próbują uciec spod palców. Mam, ale już mam. To są takie grzybki, zatyczki, nazwijcie to jak chcecie. Jak je montujemy? Jak sobie odegniemy w drugą stronę, to z tyłu to nasze oko, ta nasza główna część ma takie jakby ząbki, schodki, nazwijcie to też jak chcecie. I po prostu bierzemy i od razu mówię, halo, halo, jak to nałożymy, to już oka nie zdejmiemy, więc jeżeli chcecie poprawić oko, to zanim jest zatyczka, zanim zostanie założona, bo później to już tylko najlepiej przecięcie albo sprócie do momentu, gdzie jest oko. Taki alert mały. Ok, w jaki sposób montujemy? Po prostu biorę i mocno przeciskam. Hop, jedno. Nie wiem, czy tu przejdzie do drugiego, czasem przechodzi, akurat nie. Na mniejszych oczach często przechodzi. One mają wtedy więcej tutaj tych ząbków i łatwiej przechodzi. I to drugie dokładnie to samo. Biorę i tu nawet łatwiej poszło. I mam zaciśnięte. I one się zawsze trochę po ściśnięciu inaczej układają. No są przyległe bardziej, no już się przytuliły do tego ciałka, nie? Więc już jest ok. Mamy oczy. Więc lecimy z kolejnymi rzędami. Zaczynamy rzędy odejmowania. Czyli będziemy tutaj zmniejszać, tak aby zamknąć jej tą głowę. No i zrobić jeszcze to ciałko, uszy i w ogóle. No i się cieszyć nią później. Ok, w jaki sposób robimy teraz to odejmowanie? Zaczynamy od zwykłego półsłupka, czyli hop, mam półsłupek i teraz robię odejmowanie, czyli łączę kolejne dwa. W jaki sposób? Nie wbijam całego szydełka, a wbijam tylko w przednią nitkę i nie wyjmując, przekładam od razu do tego oczka obok. Teraz robię dopiero narzut, wyjmuję przez te dwie nitki, mam dwie, narzut i kończę jak półsłupek. To naprawdę nie jest trudne. I co teraz robię dalej? Dalej robię 9 zwykłych półsłupków. Hop, 9 półsłupków i teraz znowu po tych 9 robię odejmowanie, czyli hop, hop, narzut, wyciągam, narzut i mam. I
No, chodź tutaj. I co robię? I powtarzam, czyli znowu od początku. Znowu jest 1 półsłupek tutaj. Znowu jest odejmowanie. Hopka. Znowu jest 9 półsłupków. I na końcu jest odejmowanie. Ja już tutaj to na szybko zrobię. Dziewięć i odejmowanie. I mamy skończony rząd. Odjęliśmy 4 półsłupki, bo 4 razy było odejmowanie, czyli powinno być aktualnie 24 półsłupki, 24 oczka w tym rzędzie. Oczywiście kolejne rzędy to też odejmowanie. I w jaki sposób jest to teraz? Teraz jest łatwo i do zapamiętania. Czyli robimy 2 odejmowania pod rząd, czyli łączymy pierwsze oczko z drugim oczkiem. Hop. Łączymy trzecie oczko z czwartym oczkiem. Hop. I teraz robimy 8 półsłupków. Ok. I znowu robimy to samo. Znowu są 2 odejmowania, 8 półsłupków i spotykamy się na końcu tego rzędu. Pamiętamy, 2 odejmowania, 8 półsłupków. Ok. Kolejny rząd to rząd 18. I w tym kolejnym rzędzie znowu będziemy odejmować. Trzeba jej zamknąć tą głowę, bo tutaj nie możemy zostawić takiej dużej przestrzeni. W jaki sposób odejmujemy? Już mówię. Po pierwsze, z poprzedniego rzędu, w poprzednim rzędzie powinniśmy mieć 20 oczek. Jeżeli tam jest inna ilość, to znaczy, że gdzieś został popełniony błąd i może być tak, że Wam się nie będzie zgadzało przy odejmowaniu, więc lepiej sprawdzić, przeliczyć. Niestety, szydełkowanie to liczenie. Ok, lecimy z tym odejmowaniem. Teraz tak, w pierwszym oczku robimy półsłupek. Hopka. I teraz drugie oczko to jest odejmowanie, czyli łączymy drugie oczko z trzecim oczkiem i dzięki temu odejmujemy. Teraz robimy 5 zwykłych półsłupków. I na końcu robimy odejmowanie, czyli hop. Raz, 2, hop i odejmujemy i powtarzamy to odejmowanie jeszcze raz, czyli znowu jest zwykły półsłupek, znowu jest odejmowanie, znowu jest 5 zwykłych półsłupków i ostatnie 2 oczka łączymy odejmując i tam się też spotykamy, czyli na końcu tego rzędu. Na końcu tego rzędu powinno być 16 oczek, bo znowu odejmujemy 4 oczka. Ok, ja już swoją głowę wypełniłam, ponieważ za chwilę znowu odejmiemy i jeszcze raz odejmiemy i już tak naprawdę zamkniemy tą głowę, więc to jest ostatni dzwonek, aby wypełnić. Pamiętamy tylko, że nie wypełniamy tak mocno, żeby nam wychodziło, bo ciężko nam będzie przerobić te ostatnie półsłupki i wypełnienie będzie nam się po prostu tutaj wciskało. Ok, rząd 19. W jaki sposób tutaj odejmujemy? Bardzo podobnie jak ostatnio, czyli znowu robimy 1 półsłupek, znowu robimy odejmowanie w kolejnych, czyli drugie i trzecie oczko łączymy, łączymy, hopka, teraz 3 zwykłe półsłupki, czyli raz, 2 oraz 3. I znowu odejmujemy. Hopka. Mamy to. I powtarzamy, czyli znowu jest jedno oczko, jedno oczko zwykłym półsłupkiem, czyli półsłupek, odejmowanie, 3 półsłupki, odejmowanie i tam się właśnie spotykamy na końcu tego rzędu. Zobaczycie, że jak dorobimy uszy, to od razu będzie kapibara. Ok. Mamy ostatni rząd odejmowania i zaraz będzie już zamknięta ta głowa, więc znowu przerzucam znacznik i odejmuję
Aktualnie mamy 12 półsłupków, co oznacza, że możemy zrobić najprostsze odejmowanie, czyli odejmowanie w każdym. Nie musimy się już bawić tutaj na rogach, tylko po prostu odjąć każde, czyli każde 2, czyli pierwszy z drugim, trzeci z czwartym, 5 z 6, 7 z 8, 9 z 10 oraz 11 z 12 łączymy odejmując. Dzięki temu z tych 12 na koniec powstanie nam tylko 6 i będzie można to pięknie, równo zamknąć, więc łączymy tutaj hopka, hopka i spotykamy się już tutaj na końcu i zamkniemy tę głowę. Ok, teraz bierzemy i odcinamy. Ta część tutaj nie będzie w żaden sposób przyszywana, boże, przycinana chciałam powiedzieć. Więc możemy tutaj zostawić niewielki kawałek. Hop, odcięty. I bierzemy igiełkę teraz. To, co zostało, możemy wyciągnąć szydełkiem, czyli w taki sposób. A to tutaj zamykamy już na amen. Czyli bierzemy, przewlekam igłę i łączymy, czyli pod każde oczko, tutaj, gdzieś mi znacznik, jak widać, znikł chyba, ale wiem, że tu jest ich 6. Pod każde z tych oczek podkładamy i przeciągamy, czyli hop, raz, 2, 3, 4, 5 oraz ostatnie, czyli 6, hopka i biorę, przytrzymuję sobie kciukiem i ściągam. I jest zamknięte. I teraz można to wbić po prostu i sobie tu najlepiej na dół, bo tu będzie przyszyte ciałko, więc ta nitka nie będzie nam tutaj później już potrzebna i nie będzie się wyróżniać. Można go tutaj dobrze ugnieść, żeby to wypełnienie nam tu doszło do końca. Wiadomo, że okej. Jest dobrze. Znacznik na razie można zostawić, można też go już wyjąć. To co? Jak już jesteśmy przy głowie, to zróbmy tej kapibarze uszy. A jak uszy, to ciemny kolor, więc będą miały taki sam kolor jak początek naszego pyska. Pyszczka. To jest mega proste, naprawdę. Robimy Magic Ringa. Jeżeli nie wiesz, jak robić Magic Ringa, odnośnik tu oraz odnośnik w opisie filmiku. Tam jest specjalny filmik poświęcony właśnie Magic Ringowi. A my tutaj robimy Magic Ringa z 6 półsłupeczków. Ok. Widać to? Ściągamy oczywiście i nie musimy zaznaczać żadnym znacznikiem, ponieważ drugi rząd to jest koniec ucha. Więc mamy teraz 6 oczek i w każdym z tych 6 oczek robimy po 2 półsłupki. Jak nie jesteśmy pewni, gdzie jest początek, liczymy od końca, czyli raz, 2, 3, 4, 5, 6 to jest pierwsze oczko tutaj i w każdym oczku robimy 2, czyli na końcu powinno być 12 półsłupków i tam się spotykamy, czyli tutaj przerabiamy wszystkie po 2, czyli 2 półsłupkami i spotykamy się na końcu. Ja tutaj po prostu to troszkę przyspieszę, bo to już jest koniec tego ucha. Ok, mamy to. To jest całe ucho. Śmiesznie, nie? Ale ono będzie bardziej w taki sposób, czyli bierzemy sobie tutaj szydełko od tyłu w pierwsze albo w drugie oczko. No wtedy po prostu w zależności od tego będzie bardziej złożone albo mniej, więc ja sobie tutaj włożę od tyłu w drugie oczko. Ok, biorę to oczko, czyli nakładam je tutaj na szydełko i przeciągam do tyłu. Hop. Dzięki temu to nam się ładnie tutaj, widzicie, zmieniło kształt. Nie jest okrągłe, tylko właśnie taka lekka łezka. Teraz robię oczko łańcuszka, ściskam je. Jeszcze raz mogę zrobić
Też je ściskam, żeby to było wszystko pewne. I tak naprawdę odcinam już tą nitkę do przyszycia. Oczywiście uszy robimy razy 2, więc tak jak widzieliście jest Magic Ring z 6, dodawanie w każdym i mamy 12 oczek, zobaczcie. I mamy to ucho. To już oczywiście też można wyciągnąć i tu już są tak naprawdę nitki obydwie do przyszycia tego ucha, więc co? Zacznijmy robić teraz ciałko naszej kapibary. Ok, oczywiście do ciałka też bierzemy jasną, no bo tak, nie wiem jak to inaczej wytłumaczyć. Bierzemy jasną, bo część głowy też jest jasna. Ok, w jaki sposób zaczynamy? Zaczynamy od Magic Ringa z 6 półsłupeczków. Przypominam, że link do Magic Ringa jest w opisie. I robimy 6 półsłupków. Hopka, 6, biorę, ściągam i zakładam znacznik i dodaję w każdym, czyli podobnie jak na uchu. Z 6 zrobi nam się 12, jak właśnie zrobimy w każdym oczku, w każdym tym półsłupeczku zrobimy 2 półsłupki. Dzięki temu doda nam się 6 oczek i będziemy mieli razem 12. Więc przerabiamy i spotykamy się tutaj na końcu tego rzędu. Ok, zrobione, znacznik przerzucony już do tyłu i teraz dodajemy co drugie oczko. Czyli dzięki temu, że będzie półsłupek w co drugim oczku, to dodamy znowu tylko 6 i zrobi nam się z 12 18. W jaki sposób to robimy? W pierwszym oczku robimy półsłupek, a w drugim robimy dodawanie. Hop, jeden półsłupek i drugi w tym samym oczku. I powtarzamy to na przemian do końca rzędu, czyli 1, dodawanie, półsłupek, dodawanie, półsłupek, dodawanie, półsłupek, dodawanie. I tak do końca rzędu i tam się właśnie spotykamy. Dobra, mamy ostrość. W rzędzie 4 dalej dodajemy. Teraz robimy to w co trzecim oczku, czyli w pierwszym oczku robimy półsłupek, w drugim oczku też robimy półsłupek, a dopiero w trzecim oczku robimy dodawanie, czyli właśnie te 2 półsłupki w jednym oczku. I powtarzamy to oczywiście do końca rzędu, czyli 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2 i tam się też spotykamy, czyli tu, na końcu rzędu. I na końcu rzędu powinny być 24 oczka, 24 półsłupki. Ok. Teraz rząd 5 i rząd 5 to jest już ostatni rząd dodawania. Więc jak już to zrobimy, to będziemy mieli najszerszą część ciałka naszej kapibary. W jaki sposób to robimy? A dodajemy co 4 oczko, bo robimy 3 zwykłe półsłupki. Czyli pierwsze to jest półsłupek, drugie oczko to jest półsłupek, trzecie oczko to też jest półsłupek i dopiero w 4 oczku, i jak sobie przyjrzymy dokładnie, to wcześniej też tu było dodawanie, więc robimy dodawanie nad dodawaniem. Czyli w 4 oczku robimy dodawanie i powtarzamy to do końca rzędu, czyli 3 półsłupki, dodawanie 3, dodawanie 3, dodawanie. Ok, najszerszy moment osiągnięty na ciałku i teraz będziemy powtarzać. Zaczynamy rząd 6 i aż do rzędu 11 powtarzamy, czyli robimy po 30 półsłupków w każdym z tych rzędów i spotykamy się na końcu 11. Zobaczycie, że kształt się zmieni. Jak ja to się śmieję, to będzie etap miseczki, więc powtarzamy, przerabiamy każde oczko jednym półsłupkiem do końca rzędu 30, do końca rzędu 11, a po 30 półsłupków w rzędzie. Ojej, nie chciałam tego zamienić, przecież to był wypadek. Więc spotykamy się na końcu rzędu 11, pamiętamy po 30 półsłupków w rzędzie. 30, tak. Ok, 11 rzędów za nami i jak widać, tak jak mówiłam, mamy co? Mamy etap miseczki, no. Mamy etap miseczki i zaczynamy odejmować. W jaki sposób odejmujemy? Co
czwarte oczko. Ostatnie dodawanie było 3 i dodawanie, więc teraz mamy 3 i odejmowanie. Więc hop, mamy pierwsze oczko półsłupek, drugie oczko półsłupek, trzecie oczko półsłupek i czwarte za przednią nitkę łączymy z piątym za przednią nitkę, hop, odejmujemy i lecimy tak do końca rzędu, czyli 3 i odejmowanie i tam się też spotykamy. Ok, po tym odejmowaniu, dobra, mamy już ostrość, po tym odejmowaniu robimy powtarzanie. I teraz mamy rząd 12 skończony, a przez kolejne 5 rzędów, czyli 13, 14, 15, 16 oraz 17, czyli na końcu 17 się widzimy, powtarzamy. Czyli znowu przerabiamy wszystkie oczka jednym półsłupkiem i spotykamy się na końcu rzędu, którego mówiłam? 17? Tak, 17, więc przerabiamy. Powinniśmy mieć 24 oczka, 24 półsłupki w każdym z tych rzędów. Ok, mamy 17 rzędów, ale to ciałko jest nadal za szerokie, żeby połączyć je z naszą głową, więc będziemy odejmować. Znowu odejmiemy 6 oczek, czyli robimy 2 półsłupki, hop, w pierwszym oczku półsłupek, w drugim oczku półsłupek i dopiero trzecie oczko z czwartym łączymy i odejmujemy dzięki temu i oczywiście powtarzamy to do końca rzędu, czyli 2 półsłupki i odejmowanie i na końcu tego rzędu powinno być 18 półsłupków, 18 oczek. Ok, ja już wypełniłam moje ciałko i tak naprawdę zostały nam ostatnie 3 rzędy powtarzania. Więc teraz do rzędu 21, czyli 19, 20 i 21 robimy powtarzanie tego, co tutaj mamy, a aktualnie mamy 18 półsłupków, 18 oczek, więc robimy powtarzanie przez kolejne 3 rzędy i tam się też spotykamy. Ok, ciałko skończone, wypełnione po brzegi, więc jeszcze raz można zarzucić znacznik, który i tak za chwilę wyjmiemy i zrobić na końcu oczko ścisłe, czyli wbijamy, wyciągamy, ściskamy, hopka i obcinamy. Ile obcinamy, a ile zostawiamy. Będzie to do przyszycia, więc musimy obwinąć 2 razy tutaj już tą ostatnią jakby część najwęższą włóczką. Hop, raz, drugi raz i kawałek dalej odcinamy. I ta ilość, która nam tutaj zostaje, na 100% starczy na przyszycie i nie zostanie nam tutaj nie wiadomo ile tej włóczki, którą później i tak byśmy pewnie wyrzucili, bo nie zostałaby użyta. Więc mam to, wyciągam sobie szydełkiem w górę i pozostały nam do zrobienia łapeczki, więc bierzemy z powrotem brązową włóczkę, bo ona będzie w 2 kolorach. Nie włóczka, po prostu łapeczki będą dwukolorowe. Ok, brązowa włóczka już w ręku. Tak, jeżeli się zastanowicie, dlaczego nie jest gładka, to po prostu to jest włóczka, którą po prostu sprułam z próbnej łapki, więc dlatego ona jest taka nierówna i taka już pofałdowana, ale spokojnie. Zaraz wszystko będzie idealnie widać. Zaczynamy od dolnych łapek, bo jest przy nich ciut więcej roboty, ale naprawdę taki ciut. Po prostu tam jest troszkę szersza ta łapka. Jak zaczynamy? Zaczynamy od Magic Ringa z 6 półsłupków. Ok, mam. Teraz założę żółty znacznik. Będzie wszystko widać, bo tutaj będziemy dodawać. No tak, znacznik, a jeszcze trzeba ściągnąć, prawda? Więc biorę, ściągam i teraz zakładam znacznik. No, nie mogłam trafić znacznikiem. I co teraz robimy? Teraz powtarzamy te 6 oczek, 6 półsłupków pojedynczo, czyli przerabiamy w tym rzędzie każde oczko po jednym. No i wypadł mi znacznik. Zobaczcie, co tu się zadziało. A nie wypadł mi. Dobra. Więc lecimy każde oczko jednym półsłupkiem.
Ok, przerzucam znacznik do tyłu i trzeci rząd, tak, trzeci, ponieważ pierwszy to zawsze liczę Magic Ringa jako pierwszy, to był drugi, no to trzeci rząd to jest już dodawanie. I teraz dodajemy co drugie oczko, czyli w pierwszym oczku robimy półsłupek, a w drugim robimy dodawanie. Tutaj jest mało oczek, więc z tych 6 zrobi nam się 9 oczek. Hop. O, wszystkie nitki przeszły? Nie, coś tu mi nie przeszło. Coś się źle wbiłam. Zobaczcie, tutaj nitki mi się rozdzieliły. Jeszcze raz hop, hop. O, mam to. I jeszcze 2 razy, czyli znowu półsłupek i dodawanie. Hop, raz i 2 i jeszcze raz. Raz i 2. Ok, i tu już można tą łapkę inaczej ułożyć. Zobaczcie. O. I teraz robimy powtarzanie, czyli powtarzamy te 9 półsłupków, 9 oczek pojedynczo. Każde oczko jednym półsłupkiem. Spotykamy się na końcu tego rzędu. Ok. Kolejny rząd to rząd dodawania. I teraz dodamy znowu 3, czyli robimy 2 półsłupki. Raz i 2. A dopiero w trzecim oczku robimy dodawanie. Tak, trzecie oczko i 2 półsłupki w jednym oczku. I powtarzamy to do końca rzędu, czyli jeszcze 2 razy. Raz, 2 i dodawanie. Raz, 2 i dodawanie. Raz, 2 i dodawanie. I spotykamy się na końcu tego rzędu. Ok, to już jest najszerszy moment tej łapki. I teraz w kolejnych 2 rzędach, czyli w rzędzie 6 i w rzędzie 7 robimy powtarzanie, czyli przerabiamy po 12 półsłupków w tych 2 kolejnych rzędach i tam się też spotykamy, czyli pojedynczo w każdym oczku i spotykamy się na końcu rzędu 7. Ok, dobra. W tym rzędzie, czyli w rzędzie 8 zmieniamy kolor na jasny, czyli tak jak było to poprzednio, czyli przy pyszczku. Musimy spróć ostatni półsłupek i zrobić go w połowie już jasnym, czyli tak jak wcześniej wbijamy, narzut robimy jeszcze ciemny, a teraz dokańczamy już jasnym, przeciągamy, zarzucamy znacznik do przodu. Hop. I przerabiamy dalej jasnym kolorem. I teraz do końca rzędu 11, czyli 8, 9, 10, 11, to są 4 rzędy, robimy tym kolorem i tam się też spotykamy. Wszystko pojedynczo, nic nie dodajemy, nic nie odejmujemy, po prostu przerabiamy kolejne te 4 rzędy na jasno i spotykamy się na końcu rzędu 11. Ok, i teraz ostatni rząd nogi jest zupełnie inny. Dlaczego? Zaraz zobaczycie. Zaczynamy od jednego półsłupka, czyli hop, robię 1 półsłupek. Teraz, uwaga, robię 5 półsłupków nawijanych, czyli narzut, wbijam, wyciągam, mam 3, narzut przez 3 i jeszcze takie 4. Ok, teraz robimy półsłupek zwykły i do końca robimy już oczka ścisłe, czyli hop, 1, 2, 3, 4 i 5. I teraz po co był ten zabieg? Po to, żeby nasza noga nie była zakończona równo, tylko lekko, zobaczcie, ona jest, tu jest niżej, tu jest wyżej, więc ona jest lekko zrobiona pod kątem. Specjalnie,
żebyśmy, o zobaczcie, z drugiej strony to bardziej widać, że ona ma pod kątem jest. I tak samo robimy drugą, ale różnica jest taka, że musimy to zrobić odwrotnie, więc jeżeli tu zaczęliśmy od zwykłego półsłupka, 5 półsłupków nawijanych i później do końca półsłupek i oczka ścisłe, to na drugiej nodze musimy zrobić odwrotnie. Po co? Żeby łączenie kolorów było z tyłu. Przy jednej, jak i przy drugiej nodze, a jeżeli zrobimy tak samo, to po prostu przy tej drugiej nodze, jak odwrócimy, to będziemy mieli łączenie kolorów z przodu, a tego nie chcemy. Ja już mam drugą nogę przygotowaną i zobaczcie, ja mam wrażenie, że przy tej drugiej nodze to nawet, chociaż nie, jak tak sobie przykładam, to zobaczcie, widzicie to? Każda jest odwrócona w inną stronę i każda ma skos. O, tutaj zawsze nawet bardziej, jak się inaczej troszkę ułoży. A zmiana kolorów jest z tyłu na jednej, jak i na drugiej. Więc na tej drugiej nodze zaczęłam od zwykłych oczek ścisłych, później jest półsłupek, później jest 5 półsłupków nawijanych i półsłupek, czyli zupełnie odwrotnie niż na tej nodze. Dzięki temu każda ma skos, jest w drugą stronę jakby, lustrzanym odbiciem, dzięki temu zmiana koloru chowa nam się z tyłu nogi. Ok, to zróbmy jeszcze łapeczki górne, one są prostsze, bo przy nich nie robimy tego wyginania na koniec, więc nie ma tutaj problemu i mniej się dodaje. Zaczynamy tak jak wcześniej od Magic Ringa z 6 półsłupków. Ok. Zaciągam, zarzucam znacznik, który gdzieś tu jeszcze mam jakiś, o, żółciutki. I początek jest podobny, czyli znowu przerabiamy wszystkie tutaj oczka pojedynczo. Dzięki temu mamy w kolejnym rzędzie też 6 półsłupków. W kolejnym rzędzie, tak dokładnie jak przy nodze, czyli dodajemy co drugie oczko, czyli w pierwszym oczku mamy półsłupek, hopka, w drugim oczku mamy dodawanie i tak na przemian, czyli jeszcze 2 razy. Znowu jest półsłupek, znowu jest dodawanie, półsłupek i dodawanie. Oczywiście, jeżeli według Ciebie za szybko pokazuje, pamiętaj, że tutaj na YouTubie jest opcja albo zwolnienia tego filmiku, tu gdzieś jest w opcjach bodajże, albo możesz sobie zrobić pauzę i dziergać w swoim tempie. Specjalnie jakby nie zwalniam zupełnie, ponieważ filmiki wtedy trwałyby bardzo, bardzo długo, a myślę, że lepiej sobie zrobić pauzę i dziergać swoim tempem. Więc ok, mamy kolejny rząd i ten kolejny rząd to jest rząd 4. I w 4. rzędzie robimy powtarzanie już. I teraz w 4., w 5., w 6. oraz w 7. przerabiamy wszystko pojedynczo, to jest 9 oczek i przerabiamy je właśnie kolorem brązowym. Dopiero jak się spotkamy na końcu 7. rzędu, to tam zmienimy ten kolor. Więc teraz przerabiamy do końca 7. rzędu brązowym i tam się też spotykamy. Tutaj nie dodajemy, nie odejmujemy, wszystko robimy pojedynczo. Wszędzie jeden półsłupeczek. I tak robimy, spotykamy się na końcu rzędu 7. Ok, oczywiście tutaj zmieniamy kolor, tak zupełnie tak samo jak wcześniej, więc musimy spróć ostatni półsłupek, nabrać go do połowy, a dokończyć już jasnym kolorem. Hopka, mamy to. Zarzucamy sobie znacznik do przodu, tą brązową włóczkę już tutaj można odciąć kawałek dalej najlepiej, żeby się nam nie spruła, żeby nie próbowała uciec. Hopka.
Mamy to, bo ta brązowa już tutaj nam się nie przyda. I lecimy. Teraz lecimy do rzędu 11, a ten rząd, który teraz robimy, to jest rząd 8. Więc 8, 9, 10, 11 oraz 12. I tam się też widzimy już ze skończonymi łapkami, wszystkimi 4 nawet. I będzie można już zszyć naszą kapibarę. O ja! Więc no i dajcie znać, jaka ta wasza kapibara będzie. Czy to będzie kapibara bałaganiara, czy to może będzie kapibara piłkara, a może kapibara... jak to tam jeszcze? Co tam jeszcze może być? Dajcie znać w komentarzu, bo jestem bardzo ciekawa, jak nazwiecie swoje kapibary. No ja też bardzo długo myślę i teraz nawet jak sobie dziergałam, to pomyślałam, że moje to chyba będzie kapibara piłkara, ze względu na to, że codziennie jestem na treningu któregoś z moich synów, więc ta piłka nożna to tak trochę już mi wrosła, więc mam ją we krwi już tak siłą rzeczy trochę, więc u mnie będzie kapibara piłkara. Robimy do rzędu 11 i tam się też spotykamy i połączymy te wszystkie części naszych kapibar. Okej. Noga skończona, a raczej łapka, bo to jest nasza górna łapka. Na końcu oczywiście oczko ścisłe robimy, hopka, ściskamy i bierzemy i odcinamy ilość dobrą włóczki. Mam wrażenie, że nie pokazałam tego przy nóżce, ale chyba już wiecie, na czym to polega. Bierzemy, obwijamy raz, obwijamy drugi raz i kawałek dalej odcinamy. Hopka. I ta ilość na 100% nam wystarczy do przyszycia tej łapeczki. Wyciągamy szydełkiem, wyciągamy także już nasz znacznik, bo nie jest nam potrzebny i bierzemy części naszej kapibary. Mamy ciałko, mamy tutaj głowę i ja już tutaj próbowałam wyszyć troszkę ten pyszczek. Mam nadzieję, że wygląda spoko. Jak go zrobić? Bardzo łatwo. Tutaj jest jedna nitka, którą przeciągamy, a tu to Wam mogę pokazać, jak to zrobić, bo tutaj też jest tylko przeciągnięta. Zaraz Wam pokażę, jak zrobić tutaj ten jeden nosek. Najlepiej oczywiście zrobić to wszystko jedną nitką. Dlatego ja Wam pokażę tutaj jakby na tym drugi raz, nie? Hop, bierzemy tu z boku, zobaczcie, tu z boku wystaje mi nitka i tu dalej też wystaje. I one najlepiej, żeby później się złączyły w jednym miejscu i zaraz Wam pokażę, jak je schować, bo przy zszywaniu wszystkiego będziemy tak samo chować. Więc tak, wbijamy się, ja wychodzę w jednym miejscu. Nie, mam nadzieję, że to dobrze widać. Zrobimy dokładnie tak, jak jest ten nosek, potem pojedziemy nitką. Hop, wybijam się w jednym, hop i wbijam się w tym, gdzie jakby on się już chowa. Zobaczcie, tak? Ale żeby go połączyć, to muszę jeszcze zjechać nieco niżej i zobaczcie, co tu się teraz dzieje. Mam tak, odstaję, teraz łapię tą nitkę igłą i ściągam i dzięki temu ona układa mi się dokładnie w tym miejscu. Akurat teraz nałożyła mi się jedna na drugą, ale to jest dokładnie to samo. Tutaj jest jedna nitka, można więcej, tutaj też jest jedna i te sobie już wyciągnę, bo nosek mamy dokładnie w taki sposób zrobiony. Chyba nie jest tak źle, tak tragicznie chyba to nie wygląda, nie? Ucho na razie też tylko włożyłam i można je tak naprawdę tymi dwoma nitkami, które tu są, po prostu wziąć, kawałek dalej, związać te nitki i tak naprawdę to jest całe przyszycie tego ucha, więc tutaj nie ma jakiejś dużej filozofii. Pokażę Wam oczywiście, jak zrobić to przy innych częściach. Mamy tutaj wszystkie te części. Jeszcze jedno ucho mi brakuje. O! Mam też ucho. Więc tak jak mówiłam, ucho to jest kwestia ostrości. Złap mnie. O! Ucho to jest tak naprawdę kwestia tego, żeby te dwie nitki, które tutaj są, czyli nitka od Magic Ringa i nitka ta końcowa, przeszły tutaj przez dwa różne otwory, tak? A tutaj wychodzą w tym samym miejscu, albo nawet troszkę bliżej i po prostu związujemy je w supełek i chowamy. Ja Wam tutaj jeszcze raz to pokażę. Czyli tak, biorę sobie najpierw tą jedną. Hopka. To jest ta główna.
i patrzę, ona jest tutaj tak gdzieś na wysokości prawie oka. Ja to muszę wziąć, bo mi tutaj, zobaczcie, ściąga mi ostrość. O, od razu lepiej. Gdzieś na wysokości oka, czyli prawie, ale jednak ciut poniżej. To samo spróbuję zrobić tutaj, czyli to gdzieś będzie w tym miejscu. Patrzę, czy one są równo na tym samym. Tak. Hopka, zobaczcie. Tu wbijam się i przebijam się kawałek dalej tą nitką. Hopka. I teraz tą drugą biorę, tak samo. Też przewlekam ją. No. O, miałam nadzieję, że się nie rozwali. I nią robię o jeden rząd dalej. Tak? Wbijam się jakby o jeden półsłupek, przepraszam. No, czyli rząd też. Ale wbijam się z powrotem tutaj, dokładnie w to samo miejsce, gdzie wychodziła ta pierwsza nitka. I biorę i robię z nich supełek. Czyli hopka. Mocno raz, mocno drugi raz. I teraz ten supełek schowam w głowie. Czyli biorę znowu jedną z tych nitek. Tak, zobaczcie. I wbijam się z powrotem w miejsce, z którego wychodzą. Dokładnie w to miejsce. I przebijam gdzieś hen dalej. I zobaczcie, co teraz się tu dzieje. Ciągnę, hop. I nasz supełek się schował. Tą drugą nitkę tak samo nawlekam i przeciągam ją w inną stronę. I tak naprawdę te nitki już można tutaj odciąć. Naprężyć, odciąć. Dlaczego naprężyć? Bo jak naprężymy, to ona po puszczeniu właśnie się schowa ładniej. Więc tak samo naprężam, nie martwimy się o kształt tego ucha, odcinam i ucho odskakuje i dzięki temu właśnie ona teraz jest trochę za luźno, bo mogłam bliżej, ale to ucho fajnie się trzyma i fajnie wygląda. Więc tutaj tak, tutaj mogłam bardziej związać. Jeżeli bardziej zwiążemy bliżej, na przykład tuż obok od razu, to będzie się bardziej trzymało. Ale pokazałam Wam, o co chodzi z tym wiązaniem. To tak samo schowamy, można je oczywiście bardziej przyszyć. Głowa. Największy problem jaki zawsze jest z głową. Hop. Tak. Bardziej w górę też może być. I po prostu bierzemy raz pod to oczko, raz po półsłupek i dookoła. Nóżki do ciała. Tak jak mówiłam, tutaj muszą być właśnie pod kątem. No co za ostrość. Muszą tu być pod kątem. Tu jest jak tył. O, widzicie? I dzięki temu one będą w miarę prosto. Oczywiście te nóżki większe wypełniamy. Łapek nie musimy. Łapki przyszywamy tu z przodu. Najlepiej w taki sposób. Czyli troszkę tutaj na długości łapki, ich nie musimy wypełniać. To co? Zszywamy i zobaczmy, jak ona wygląda już taka skończona. Ok, moja już praktycznie gotowa. Jedyne co, to chciałam Wam właśnie pokazać jeszcze tutaj zrobienie tego supełka. To są nitki od łapek górnych, więc bierzemy je, robimy supełek. Hop, raz, związujemy, hop, dwa, i nawlekamy nitkę dobrą stroną igły, hop, i przeciągamy jedną w jedną stronę, mocno ciągnąc, a drugą w drugą stronę. Ja najpierw wbiję, później nawlekę. O, zobaczcie, hopka, no i się rozwarstwiło. No, o, dobra, powiedzmy, że jest jak trzeba. I obcinamy nitki, hop, jedną, drugą i spadła mi. No to co? No i mamy. Wygląda spoko. Nie wiem, czy nie będę poprawiała przyszycia jej głowy, ale ogólnie jestem z niej mega zadowolona. Można jeszcze sobie tutaj przy oczach polecieć białą włóczką, dzięki temu jej oko będzie wyglądało troszkę inaczej, ale myślę, że nagram o tym shortsa, więc no, więc skończona. Nie mogę jej przodem położyć, bo wtedy nie widać jej oczu. Okej. Dzięki, że dziergałaś ze mną. Zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał i naciśnij dzwoneczek, aby być na bieżąco, bo staram się wrzucać bardzo regularnie filmy, czyli co piątek nowy film na kanale. W razie pytań oczywiście komentarze do Waszej dyspozycji oraz Instagram. No i co? Dajcie znać, jaka będzie Wasza kapibara. Czy to będzie kapibara bałaganiara, a może kapibara sprzątara, albo piłkara, albo kuchara?
Nie wiem, więc dajcie koniecznie znać, jestem bardzo ciekawa i jeszcze raz dzięki, do następnego. Pa!